Psi Patrol to zdecydowanie jest wielki film, nie da się zaprzeczyć. Oczywiście byłem z Wiktorem, Wiktor był ze mną, no powiedzmy, że byłem z Wiktorem, ok? Niech tak będzie. Miał być oczywiście ze mną nasz ekspert, ale się rozchorował, więc niestety nie może tutaj nic powiedzieć, ale zacznijmy w ten sposób. Film rozpoczyna się w momencie, kiedy kończy się jedynka. Tam pamiętasz, na końcu jedynki jest, dostają właśnie swój, no, że powiem, telefon komunikatorem i że coś się dzieje. I tutaj tak naprawdę ten film się mniej więcej w tym momencie zaczyna. Tutaj naszą główną postacią jest Sky właśnie. W poprzedniej części był Chase, tutaj jest Sky, a także Liberty, nowa członkini Psiego Patrolu. Jak najbardziej tutaj już jest pełnoprawną członkinią. Nie wszyscy, których możesz znać z bajek Nickelodeona, się pojawiają. Nie ma Everest się nie pojawia. Oczywiście nie ma Trackera i kilku jeszcze innych, których tak naprawdę znamy z jakichś tam poszczególnych dodatkowych serii albo miniserii, ale cała podstawowa psia ekipa jest, więc wiadomo, Chase, Marshall, Rubble, Zuma, Sky, oczywiście, że się pojawiają i jest to, no, jest w porządku, jest dobrze, więc to również jest, no, jak było wiadomo wcześniej, czyli Mighty Movie, czyli wielki film, czyli tym razem mamy do czynienia z meteorytem, tak, ten meteoryt, który chyba w jednym z ostatnich, w 9. albo 10. sezonie dał naszym pieskom supermoce, bo rzeczywiście tak się to było, wtedy tam się jeszcze w serialu pojawiły się bliźniaki, tutaj bliźniaków niestety nie ma, no ale rzeczywiście no, dostają one te moce. Są one bardzo zbliżone do tego, co znamy z animacji, z bajki. Akurat z bajką jestem na bieżąco, bo jak mówię, Wiktor uwielbia, więc rzeczywiście tutaj jest, no musi się pojawić oczywiście burmistrz Hamdinger, więc on tutaj jest jak najbardziej. Nie jest to jedyny złol, zresztą jak wiesz dobrze, w bajce również przy okazji tego meteorytu nie tylko i wyłącznie właśnie burmistrz Hamdinger się pojawiał, więc tutaj również tak jest. No i więcej fabuły zdradzą nie będę, bo nie ma rzeczywiście potrzeby, trzeba się wybrać na ten film. Ja, jak już mówiłem, byłem z Wiktorem. Czy on chciał, czy ja chciałem, to już do ciebie należy ocena, ale cały czas dostajemy tę samą animację, którą rzeczywiście ja bardzo lubię. Jedna rzecz tak naprawdę nie będzie dotyczyła ciebie i oglądania tego filmu, ale no, my mieszkamy w Irlandii, więc obejrzeliśmy oczywiście film po angielsku i co się rzuciło w oczy, nie mi, ja nie byłem pierwszy, który zauważył, ale Wiktor, ponieważ on jest przyzwyczajony do innych głosów. A no, co tu też mówić, Irlandia jest bardzo małym rynkiem, ekstremalnie małym rynkiem, jeżeli chodzi o powiedzmy o rynek kina, o rynek filmów, więc my tutaj dostajemy filmy z angielskim dubbingiem. Nie wiem, kto wpadł na pomysł, że nie może być amerykański, tylko po angielsku. No i Wiktor już zauważył, mówi, tato, czemu oni tak dziwnie mówią? No bo wyobraź sobie, że masz Rabla, Rydera, Sky i tak dalej, wszyscy mówią z tą brytyjską flegmą i tak dalej. Więc rzeczywiście nieraz się zastanawiacie na kanale, ale czemu Polacy nie potrafią zrobić dobrego dubbingu. Nie tylko Polacy, rzeczywiście akurat tym razem Brytyjczycy, no nie pasuje rzeczywiście. Podobną zagwozdkę mieliśmy przy okazji pierwszej części. Nie wiem naprawdę o co chodzi, że nie może być amerykański, tylko musi być brytyjski, angielski. Nie wygląda to dobrze, nie brzmi to dobrze, bo kiedy to wychodzi od 6-latka, że on takie rzeczy zauważa, no to znaczy, że to jest bardzo ważne. Zresztą dzieci zauważają, że Scooby ma nie ten kolor koszulki i tak dalej. Nie Scooby, kudłaty. No ale to wiadomo o co chodzi. Z takich to jest wielkich minusów. Jeżeli chodzi o plusy, no to wiadomo, że fabuła jest prodziecięca, pro dzieci. Głównie chodzi o to, żeby uwierzyć w siebie. Głównie jest, żeby nieważne, co nam się w życiu przydarzyło, trzeba pamiętać, że są przyjaciele, jest rodzina, więc oczywiście przekaz jest dobry, przekaz jest idealny, a dodatkowo te wszystkie rzeczy, które my znamy, tak, no mówię, my znamy, każdy rodzic, a tutaj pewnie jest nas wielu, który ogląda ze swoim dzieckiem Psi Patrol i kilka innych, Rogata ekipa przecież zresztą podobne, albo chociażby Rubble i jego ekipa, no to rzeczywiście znamy te bajki i dokładnie wiemy czego szukać, no to tego my właśnie oczekujemy, żeby te bajki właśnie uczyły dobroci, żeby one rzeczywiście uczyły fajnych, pozytywnych rzeczy i to tutaj wszystko jest, no. Niezbyt specjalnie ta bajka zaskakuje, ale ona nie ma być taka, że ma nas zaskakiwać. No nie tędy droga, nie tym razem. Jak już mówiłem, animacja to jest taka, którą znamy, więc no może troszeczkę bardziej jest wycyzelowana, może bardziej jest dopieszczona, ale ogólnie to jest ta sama kreska, więc nie ma tego przeskoku, że proszę bardzo, tutaj oglądaliśmy
Tak jak na przykład było z ostatnimi żółwiami ninja w kinie, prawda, że była całkowicie inna kreska jak w Spider-Manie. Nie. Tutaj jest rzeczywiście niemalże to samo, co możemy znać z animacji, więc jest dobrze zrobione. No, wiadomo, że jest aktualizacja sprzętowa, no bo skoro super pieski, no to muszą mieć te super moce i to również jest dobrze pokazane, a Burmistrz Hamdinger jaki jest, każdy wie. Tak samo zresztą jak pani burmistrz i jej Cicaletta również, no. Słuchaj, poruszamy się w świecie, gdzie dorośli dzwonią do dzieciaków, gdzie psy mówią, przyjmujemy to na klaty, przyjmujemy to na wiarę jakoś, że to jak najbardziej będzie i nie ma problemu. Daj mi w ogóle znać, czy polski dubbing jest dobry, czy ciekawy, czy twórcy stwierdzili, ok, no to my jednak weźmiemy te same głosy, które znamy z bajki Nickelodeon. No, jest wielki problem z Ryderem i to dobrze wiemy, że Ryder co jakiś czas się zmienia, inne postacie są cały czas te same, ale Ryder się zmienia. Daj mi znać, czy rzeczywiście dobrze jest wykonano, czy stwierdzono, ok, bierzemy te same postacie, głosowo oczywiście, które mamy w bajce, czy jednak stwierdzono, nie, pójdziemy w inną jak najbardziej stronę i zrobimy coś innego. Wydaje mi się, że mam nadzieję przynajmniej, że było dobrze zrobione, że było to wszystko fajnie ukazane. Wersja anglojęzyczna, no jest mnóstwo oczywiście, mnóstwo znanych nazwisk, bo pojawia się m.in. James Marsden, jest Kim Kardashian, ona chyba się wciera w rolę Liberty, jeżeli mnie pamięć nie myli, aż tutaj nawet w tym momencie sprawdzam, nie, ona się wciera w rolę Dolores. Pojawia się Chris Rock, znany skądinąd aktor komediowy, więc jak najbardziej można kojarzyć. Jest jeszcze Christine Bell, która się w rolę Janet wciela. No, James Marsden to oczywiście jest Hank. Więc rzeczywiście kilka tych postaci, które są nowe, ale my je cały czas znamy. No jest oczywiście kapitan Turbot, no więc my wszystko akurat już znamy, wiemy, pamiętamy, więc no bardzo mnie cieszy, że to jest bajka, no wiadomo, dla dzieci, ale to jest też tak, że jako dorośli, no też oglądamy miło. To nie było tak, że ja poszedłem i przez 1,5 godziny się zastanawiałem, dobra, ja już chcę iść do domu. Nie, rzeczywiście to wszystko fajnie jest zrobione, ładnie, ciekawe powiedziane. A jeżeli idę z 6-latkiem, będę się cały czas odwoływał do Wiktora i on się nie nudzi, on nie pyta się tata, kiedy już idziemy i tak dalej. W ogóle, kiedy obejrzeliśmy film, to mówi, tato, a czy będzie scena po napisach? Ja mówię, no nie wiem, jak chcesz, to możemy zobaczyć. No. Był bardzo zawiedziony, bo nie było sceny po napisach, to już sobie mówię od razu, ale kiedy idziesz z 6-latkiem do kina i okazuje się, że on się nie nudzi, on jest zainteresowany, rzeczywiście do żywego kibicuje tym dzieciakom, nawet popcorn rozsypuje, no to znaczy, że dobrze jest zrobiony, dobrze jest wykonany film, więc nie pozostaje mi nic innego, jak tylko i wyłącznie polecić ci tę produkcję, polecić produkcję tobie i twojemu dzieciakowi. Jak chcesz znać ocenę, sprawdź na Filmwebie, a wiem już, że z Wiktorem niedługo, już mam powiedziane, niedługo wybieramy się na 3. część Trolli, więc mam nadzieję, że może przy okazji Trolli Wiktor się pokaże, może wyzdrowieje gardło, może mu pozwoli, ale akurat taka pora, wiadomo, w Irlandii bardzo często pada, a jak nie pada, to leje. Więc rzeczywiście tutaj jest wszystko w tym aspekcie zrobione. Lubisz takie recenzje? To udostępnij, będzie mi niezmiernie miło, jeżeli na swoich mediach społecznościowych wrzucisz tę recenzję. Psi Patrol już w tym momencie potwierdzono, że będzie również 3. część, bo film, który kosztował $30 milionów, tak gdzieś mniej więcej już w tym momencie, czyli po tygodniu, jakoś tak, tygodniu z małym okładem, już zarobił ponad $127 milionów, więc no rachunek jest oczywiście prosty, nawet jeżeli na marketing, na reklamę wydali dodatkowy budżet, czyli powiedzmy 60 milionów, nawet jeżeli wydali całkowicie, no to zarobek rzędu $130 milionów mówi sam za siebie, więc no co tu dużo mówić, trzeba kuć żelazo póki gorące. Będą kręcić kolejne filmy, dopóki tylko będziemy mieli ochotę na nie chodzić. A w moim przypadku, no to jeszcze jakieś 2, 3, może maksymalnie 4 lata. Zobaczymy, jak to będzie. A więcej recenzji, bajek, animacji, proszę bardzo, dziś tutaj oczywiście, że tak, jest ich całe mnóstwo.